Prezenty. Lubimy je dawać, lubimy otrzymywać. Ale czy 2 tygodnie znajomości to przypadkiem nie za wcześnie na świąteczne podarunki? Na to pytanie odpowiada ekspertka od spraw wizerunku i etykiety Katarzyna Krupa. Temat prezentów jest dosyć trudny dla większości osób. On bardzo często wywołuje więcej zamieszania niż by się wydawało, że to jest warte w ogóle, bo prezenty mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i cieszyć. Są oczywiście prezenty zakazane, są prezenty, które mogą wprawiać zakłopotanie, bo to są na przykład prezenty za drogie, zbyt intymne. Ale jeżeli pada pytanie, czy warto robić prezent po 2 tygodniach znajomości, to ja zapytam, dlaczego nie? A odpowiem trochę jak każdy psycholog i nikt tego nie lubi. To zależy. To zależy oczywiście od tego, jaka to jest znajomość. Jeżeli poznaliśmy się na przykład na portalu randkowym i rozmawiamy ze sobą, piszemy, dzwonimy, spotkaliśmy się już również, to dlaczego nie możemy podarować sobie czegoś małego? Oczywiście nie proponowałabym tutaj dużych, drogich prezentów, które wprawią w zakłopotanie drugą osobę, ponieważ prezent powinien być zawsze wyważony, żeby nie sprawiać u drugiej osoby wrażenia, że powinna się za ten prezent odwdzięczyć. Zatem jeżeli to jest bardzo drogi prezent, trudno nam się wtedy odwdzięczyć za ten prezent i to wprawia w zakłopotanie, a tego chcemy uniknąć. Zatem dobrym pomysłem będą drobiazgi. Drobiazgi w postaci bombki na choinkę, która będzie przypominała tej osobie podczas Wigilii, podczas świąt o partnerce czy partnerze, którego dopiero poznała. Bo taka bombka zawiśnie na jej choince i gdy będzie zerkać, będzie miło wspominać. Czy to może być małe opakowanie pierników, czy to mogą być jakieś bożonarodzeniowe, zdobione czekoladki, czy to może być mały wisiorek, ale też nie szłabym w taką drogą biżuterię. I tak jakoś zeszłam automatycznie na drobiazgi dla kobiet. Dla panów również można takie prezenty zrobić w postaci słodkości, w postaci dobrego wina. Natomiast warto posłuchać drugiej osoby, zanim zrobi jej się prezent i zrobić taki mały wywiad. Co ta osoba lubi, czym się zajmuje, jak się relaksuje, jak odpoczywa, bo może okaże się, że największym relaksem dla nowo poznanej osoby jest czytanie książki przy zapachowej świecy. I wtedy już mamy rozwiązanie, bo możemy albo książkę, albo piękną świecę, albo cudny koc, pod którym się schowa, gdy jest zimno i będzie mogła czytać taką książkę, czy sobie odpoczywać. Wygląda na to, że świętym Mikołajem można być zarówno dla nowych, jak i starych znajomych. Ale czy są prezenty, których definitywnie nie należy dawać nowo poznanej osobie? Prezenty, których absolutnie nie wypada, to są oczywiście prezenty za drogie, które mówiłyśmy, prezenty, które mogą wprawić w zakłopotanie. To mogą być również prezenty zbyt intymne. I na to bym uważała. Nie wolno dać nowo poznanej osobie bielizny. Uważałabym na kosmetyki, które też są dosyć intymne. Mamy różne problemy skórne nawet, więc nie możemy obdarować kogoś nawet jednym z najlepszych kremów, jakie są na rynku, bo ta osoba może mieć po prostu na to alergię, może mieć inne zapotrzebowanie, może mieć jej skóra. Natomiast ja zauważyłam tendencję do kupowania bielizny i to już któryś raz niektórzy z dziennikarzy, którzy dzwonili pytać mnie a propos prezentów, to mówili, że spotkali się z tym. Ja to słyszę dookoła. Ta bielizna jest jakaś bardzo obecna. Bieliznę można kupić osobie, z którą jesteśmy bliżej. Tak, żeby nie wprawić kogoś w zakłopotanie. Uważajmy również na prezenty w postaci alkoholu. Jeżeli dobrze nie znamy drugiej osoby, alkohol jest trudny, bo nie wiemy, czy dana osoba nie zmaga się z problemem alkoholowym. Więc również zwróciłabym na to uwagę. Mamy tendencję, oczywiście jest to jakiś zwyczaj nasz, że my zawsze przynosimy wino, szampana, idziemy gdzieś na kolację, ale skoro gdzieś idziemy już na kolację i do kogoś do domu, to znamy tę osobę i wiemy najczęściej, czy taki problem jest, czy takiego problemu nie ma. Natomiast przed takimi prezentami warto właśnie zrobić wywiad, o którym mówię, bo może narobić więcej szkód niż przyjemności.